thirst in my pocket turns like a faucet. Anger, I earn love, burns just to show it. Oh, I know it, I know. Oh, I know what I know. Churning so that wheel spins, dirty in my mind's lens. You can say what you want to, but that won't make you listen. You can say what you want to, but that won't make you listen. You can say what you want to, but that won't make you listen. You can say what you want to, but that won't make you listen. You can say what you To jest ta góra, pod którą zawsze wjeżdżam. listen. You can say what you want to, but that won't The dude has left his mark everywhere. Why do something today when you can make it future's your problem? I will not lose control of my emotions. I lost that shit a long time ago. It gets eventually you just stop giving a fuck. That's what you get for expecting things. 111 places in Hollywood that you must not miss. To nie jest kryzys, ale naprawdę muszę pofarbować moje włosy, ponieważ nic nowego. Moje włosy robią się takie blond, żółte od słońca, a to jest mój naturalny kolor. I mi się najbardziej podobają u mnie włosy takie brązowe, chłodne. Jak tutaj. Tą farbę już używałam, ona schodzi po 28 myciach, wiecie, tak około jest napisane i nie niszczy mi w ogóle włosów. No, yeah, it's a video. My chickens! Julia, what's your advice for everyone, all of my 12 subscribers? Just Flirt with your barista. just keep on living. What's one thing that you prefer about Poland to America? The guys are like sane. In Poland? Yeah. Oh, good to know. Are they? What do I prefer about Poland? That maybe you don't have to drive everywhere. So I'm a little left of center. I'm a little out of tune.
hej, właśnie edytuję ten film i uznałam, że przyjdę trochę opowiedzieć i tak dalej. Tak wyglądają moje włosy, bo wydaje mi się, że później nie mówiłam w moim filmie, ale są po farbowaniu i ono zejdzie do 28 myć. I wydaje mi się, że muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo miałam takie mega jakby jaśniejsze końce, a teraz są takie w miarę ciemne. Po jeszcze paru myciach, bo dopiero myłam je jakoś tak z 2 razy, jeszcze zejdzie trochę ta farba, ale szczerze podobają mi się jak są ciemniejsze. Nie jakieś takie mega super ciemne, ale po prostu takie chłodne, brązowe. Czuję, że ostatnio dużo rzeczy innych się dzieje i też dziękuję Wam za wszystkie gratulacje wing wing pod ostatnim vlogiem. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi, to wie, jak ktoś nie wie, to nie. To jest jakaś część, która będzie się pokazywać w moich filmach, ponieważ jest to część mojego życia, ale na pewno nie będę opowiadała, mówiła i się dzieliła nią. Jest to coś bardziej takiego prywatnego, ale nie jest to nic, co trzeba ukrywać, że tak powiem. Tyle. I też jeżeli to nie byłoby coś takiego, nie chcę mówić, ale gdyby to nie było coś takiego pewniejszego, to nie pokazywałabym też tego, ale whatever. Chcę Wam opowiedzieć o książkach, ponieważ, uwaga, przeprowadzałam się i nic nie wspominałam o książkach, które czytam, a bardzo dużo czytam, często czytam. I skończyłam czytać How Should a Person Be Sheila Heti. Jeżeli chodzi o Sheila Heti, to pierwszą książkę, którą przeczytałam, to jest Pure Colors i o niej mówiłam, że to jest jedna z moich ulubionych książek. Ta książka mnie tak na plus jeszcze bardziej zaskoczyła, jak powinna osoba być, jakby tak dokładnie, ale jak powinna osoba zachowywać się, be. To jest książka o tożsamości, o samopoznaniu, kwestionowanie swoich celów, czy nasze cele są tak naprawdę nasze marzenia, pragnienia są nasze, czy wszystko jest podawane przez to, co konsumujemy, przez innych ludzi. I jest to, bym powiedziała, taka duża introspekcja do po prostu naszego życia, do każdego obszaru naszego życia. I w tej książce nie dostajemy odpowiedzi na to pytanie, tylko ona tak popycha nas i zachęca, żebyśmy się zastanowili właśnie, czy to, co robimy, jest nasze, czy może nie. Też główna myśl tej książki to jest, jeżeli chodzi o autentyczność, czyli to, co robimy, powinniśmy być autentyczni. I główna bohaterka książki, też Sheila, jakby jest artystką i czuje nad sobą taką dużą presję społeczną, jak ma być, jaka jej sztuka powinna być. I coś, co jest piękne, to właśnie tak, co ja też mogę się, nie wiem, utożsamić z tym, czy czytając więcej książek, to takie autentyczne życie i życie w zgodzie z sobą i szukanie siebie i bycie autentycznym jakby łączy się z jakimiś nieprzyjemnymi uczuciami, z jakimś zawodem, z odrzuceniem, z popełnianiem błędów, z dyskomfortem, z patrzeniem wstecz i żałowaniem jakichś rzeczy, decyzji. Też również tęsknota za sobą, za jakąś wersją siebie i też tracenie jakiejś części. Jeżeli odnajdziemy coś, co jest bardziej nasze, to ja na przykład często mam tak, że tęsknię za starszą wersją mnie, czy jakby za młodszą wersją mnie, że tak powiem, że na przykład tęsknię za tym, jak się czułam, na przykład w jakimś etapie mojego życia. Na przykład jak zaczęłam terapię w Warszawie, to miałam taki pik szczęścia, że tak powiem, i wiem, jak się czułam, wiem, jaka była ekscytacja, jak rano wstawałam i byłam taka podekscytowana życiem. To było takie po prostu oświecenie dosłownie w moim życiu, jak zaczęłam terapię. I myślę, że każdy, kto zaczyna i był mocno na przykład zaburzony albo bardzo źle się czuł przez długi czas i terapia zaczęła działać, to każdy ma taki efekt i później to przechodzi. To nie jest tak, że będzie to trwało, wiecie, na zawsze. I wracając też do tego momentu, kiedy zaczynałam terapię, to ja dalej nic nie czułam, nie? Jakby odkrywałam i sobie ponazywałam te rzeczy, co czuję i to przyniosło dużą ulgę i taką akceptację, ale ja nie czułam wielu rzeczy, w ogóle nie czułam. Jakby ktoś mi musiał powiedzieć, jak się powinnam czuć, moja terapeutka to robiła, ja dopiero zaczęłam czuć tutaj, jak się przeprowadziłam po jakimś tam czasie, więc ale też mam tak, że często tęsknię za jakąś wersją i później muszę pamiętać, że nie ma powrotu, nie? I myślę, że też jest dużo takiej żałoby, jeżeli chodzi o to i przemijający czas, o relacje, które kiedyś były, ale wracając, to właśnie ta książka jest bardzo o autentyczności i jacy powinniśmy być i odpowiedź jest taka, że powinniśmy po prostu żyć w zgodzie z sobą i planuję przeczytać więcej jej książek, bo naprawdę warte i są takie. To jest taka typowa literatura, którą ja kocham, czyli jest bardzo introspekcyjna, ale jest fikcja i po prostu jej sposób pisania. Polecam. A teraz książka, którą już kończę, wydaje mi się, że dzisiaj ją skończę. Charles Bukowski, Hot Water Music i to są jego short stories, ponieważ Charles Bukowski ma też całe, wiecie, nowele i powiem Wam, że to, ile razy mnie ta książka striggerowała, czy było mi aż niedobrze, albo się po prostu tak mnie to jakoś zabolało, obrzydziło. I jeżeli nie znacie Charles Bukowski, to on pisze bardzo dużo o seksie, o kobietach, o alkoholu. Jest bardzo dużo misogyny. Czuć na przykład, że bohater kocha kobiety,
ale jest to przez taki pryzmat, że kobieta jest dla niego użyteczna, dlatego ją lubi, a nie lubi ją po prostu za to, jaką jest osobą. Jego sposób pisania, bo staram się tak odłączyć, że nawet jak ja się z czymś nie zgadzam albo coś mnie triggeruje, to też po prostu popatrzeć na niego jak na autora i jego styl pisania i nie skreślać go przez to, że ja się z czymś nie zgadzam. Na przykład podobnie mam z Haruki Murakami, że z niektórymi rzeczami się po prostu nie zgadzałam, czy miałam takie, że go to therapy. Ale wiecie, nikt nie jest idealny. The stories and hot water music dash around the worst parts of town, a motel room stinking of sick, at the cryptic apartment housing a perpetually arguing couple, and depict the darkest parts of human existence. Bukowski talks simply and profoundly about the underbelly of the working class without raising judgment. Myślę, że to jest dobry opis, jeżeli chodzi o tę książkę. One będą, tak jak jest napisane, będą raw, ugly i jakby bez takiego oceniania. Jest na przykład dużo picia, wymiotowania, różne układy i tak dalej, relacyjno, jakby to, w jaki sposób oni mówią, no jakby bardzo. Ja po prostu czytam tę książkę i na przykład w niektórych momentach się śmieję i mam takie, mega śmieszne, w niektórych mam takie, więc jakby milion cała paleta uczuć i emocji, więc jeżeli jesteście chętni przeczytać coś takiego, ja wam mówiłam, że robię to for research purposes, ponieważ wiele mężczyzn lubi jego książki, dlatego miałam takie, że muszę przeczytać. Tyle. Dzisiaj na Jodze i na flea market, taka typowa niedziela, i kupiłam koszulkę, która jest taka totalnie see-through. Może inny stanik będę wybierała do niej, ale it's kinda cute. Ma takie mega długie rękawy. Powoli zbieram taką kolekcję rzeczy, jeżeli chodzi, nie wiem, zbieram po prostu rzeczy, które są takie timeless i takie w moim stylu i unikatowe. I na przykład, jeżeli chodzi o białą koszulkę z długim rękawem, to nie kupuję zwykłego basica, tylko szukam takiej, która ma coś w sobie i dobrze na mnie leży i ma fajny materiał i na przykład to. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o personal style i też rozmawiałam dzisiaj z moją koleżanką, Sarą, że na przykład ona czasami, ponieważ ona jest we fashion industry, czasami robi sobie taki zupełnie, się jakby tak odcina od Instagrama, od oglądania różnych rzeczy, od Pinteresta, żeby mieć taką czystą jakby głowę i wybierać później rzeczy i kupujesz rzeczy, które podobają Ci się, bo Tobie się podobają, a nie bo zobaczyłaś coś, bo jest to trendem akurat. I nie wiem, to było bardzo takie mądre i nie wiem, myślę, że to jest właśnie coś, jeżeli chodzi o ubrania, że tak dużo konsumujemy ogólnie, tyle wiesz, widzimy na internecie, pokazy mody, są jakieś trendy, że później czy my coś kupujemy, bo nam się to tak szczerze podoba, od nas to idzie z środka. Wiem, że to jest czasami ciężko tak zastanowić się, czy my to na pewno lubimy. Właśnie sprzedaję większość moich rzeczy i na przykład jak myślę o jeansach, jakie są dla mnie wymarzone jeansy, które bym chciała, to mam już je. To są ciemnoniebieskie jeansy, które są lekko, wiecie, dzwonowate, opięte na udach, ale takie bootcut. Do tego można fajny pasek nosić, podoba mi się kolor, idealnie leżą, są wygodne, chodzę w nich cały czas tak naprawdę wszędzie, więc tak, uważam, że dzisiaj znalezienie tego topu, i wiecie, można go na co dzień z jakimś innym stanikiem, można jeszcze bardziej rozpiąć i zrobić, wiecie, żeby gdzieś wyjść. Można do spódniczki, można latem do shortów, ponieważ to jest taki cienki materiał. Pod spód mogę ubrać na przykład bikini. Mogę nawet dać, wiecie, na jedno ramię, pewnie bym mogła nawet na dwa. Takie rzeczy, z których można robić wiele stylizacji i na wiele okazji i są ponadczasowe i są po prostu mega unikatowe. Faza wróciła i wydaje mi się, że jutro pójdę z Julią na lumpeksy. Albo tego typu top. Iconic. Największy plus, materiał. Kolejny aspekt. T-shirt nie może być za długi, musi być taki przykrótkawy. To jest kolejna koszulka, powiedzmy, czy nie wiem co to jest, bo to jest takie leciutkie, które kupiłam na Flea w zeszłym tygodniu. I podoba mi się, że są truskawki, podoba mi się kolor, krój. Jedyne co, to nie zwróciłam uwagę na to i ja lubię jak są trochę większe dekolty, typu w łódkę, a nie takie pod szyję. I szczerze z tym mam jeszcze problem, że nie wiem do czego zakładać. Że do jeansów trochę mi nie pasuje, do shortów nosiłam z shortami. To bardziej kupiłam tak do noszenia po domu, czy na jakieś hajki, czy żeby mieć, wiecie, jakieś takie, kupić coś dla siebie, co nie muszę w tym wychodzić, ale tak dla siebie, po prostu for my soul. Jest na przykład moja ulubiona kawiarnia Canyon Coffee, którą myślę, że wszyscy wiedzą, i ostatnio odkryłyśmy, że jest coś takiego jak Canyon Coffee Drip Watch i to jest profil, gdzie nie wiem kto, nie mam pojęcia kto,
robi zdjęcia różnym osobom, które przychodzą do Kenyan i są po prostu karuzele ze zdjęciami i można sobie poprzyglądać. Znalazłam tam siebie i Erikę. Co mnie nie dziwi, ponieważ chodzimy teraz zwłaszcza, ale z Eriką chodziłyśmy tam cały czas. Parę razy w tygodniu, jak nie mieszkałam jeszcze tutaj. Więc tak, to w jakim miejscu mieszkasz też ma ogromny wpływ i staram się trzymać siebie i słuchać siebie i nie dawać się takiej presji, że muszę eksperymentować, czy mieć jakieś, wiecie, trying to be cool. Chcę po prostu tak czuć się dobrze. Robię to dla siebie, okej? To wiem na 100%. Wydaje mi się, że ta kamera jest lekko krzywo, ale jeżeli chodzi o czarne sukienki, to potrzebuje się tylko jedną. Podoba mi się tak, że po pierwsze, tutaj ona z materiału ma takie, wiecie, na ramionczkach. To jest tego typu materiał. Jedyne co, to do takiej sukienki trzeba nosić szpilki, ale mam czarne szpilki. Nie są zbyt wygodne, albo mam tego typu buty, one są wygodniejsze. I dosłownie jak zobaczyłam tą sukienkę na Flea, to miałam takie oh my god, it's perfect, it's perfect. Ale trochę jest trudno ją ściągnąć. It's hard to give away gold. Zaczęłam ostatnio dodawać do naleśników dark chocolate chips i wow. Zrobiłam naleśnika owsianego, właśnie z masłem orzechowym, bananem, prażone migdały, cynamon, miód, tonka vanilla i do środka do ciasta dodałam chocolate chips. I czytałam wczoraj wieczorem komentarze pod filmami ostatnimi, co dodawałam i pod tygodniem jedzenia. I dziękuję Wam za taki feedback, bo napisaliście mi tyle miłych słów i że tak Wam się podobają ogólnie tygodnie jedzenia, więc będę nagrywać. Będę Wam też wrzucała przepisy. Jak wiecie, jest jakaś taka gramatura dokładna. Powiem Wam, że do tej kuchni muszę się jeszcze przyzwyczaić, ponieważ jest bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo osób gotuje. Bardzo dużo, 3. Udzielam na zajęcia. It really supports the story or can support the story, and to have that kind of foundation, visual foundation, and the things I've said. But not close enough to breathe it back to life. Why did I even try? Are we done? Okay. I've done the same thing, and the wood wasn't strong enough to hold you. To I'm holy. It's the lies that you keep telling me to keep me from sleep. Jestem tak podekscytowana i zawahałam się. Miałam takie robić breadcrumbs, wiecie, na górę, bo one się po prostu, je się smaży na patelni z oliwą i z papryką. Przeczytałam tak w przepisie, że się dodaje paprykę, może nie wiem, dla koloru albo dla smaku. Zaczynam od sałatki. Sałatka jest bardzo prosta. Dużo octu, trochę żeby przełamać ser. Trzeba robić bułkę tartą albo panko. To bardzo dużo dodaje i zmienia. Niesamowite. Makaron z serem.